Cześć! Dzisiaj test lampki Bookman Volume 1500, którą dostałem od producenta. Jednak jak zawsze nie zamierzam jej oszczędzać i jeśli znajdę jakieś wady, to na pewno się o tym dowiecie. Lampka wykonana jest w całości z aluminium, jest wodoodporna w standardzie IPX5. Port ładowania USB-C jest tutaj za taką solidną gumową zaślepką. Lampkę obsługuje się za pomocą przycisku i pokrętła. Krótkie wciśnięcie przycisku, gdy lampka jest wyłączona, zapala tutaj 4 diody. Teraz w słońcu może aż tak dobrze tego nie widać, natomiast w innych warunkach świetleniowych jest to bardzo czytelne. Są 4, więc jest to też w miarę precyzyjne. Dłuższe przytrzymanie tego guzika powoduje, że lampka się włącza, natomiast gdy jest włączona i ponownie go naciśniemy, to przechodzi ona w tryb migający. Pokrętłem natomiast reguluje się moc w przypadku trybów stałych. Mamy tu 5 trybów, to pokrętło działa bardzo fajnie, te kliknięcia są wyraźne, można to obsługiwać łatwo nawet w rękawiczkach, więc jest to naprawdę fajny patent. Ono ma też dodatkowo funkcję blokady, gdy przestawimy w najmocniejszy tryb i wyłączymy, to lampka się już ponownie nie włączy. Trzeba je najpierw przekręcić, więc w przypadku transportu nie ma ryzyka, że się nam rozładuje. No i po przełączeniu na tryby migające mamy też tutaj różne tryby, ale nie zmienia się tylko ich moc, zmienia się też także ich częstotliwość i sposób migania, więc de facto mamy 10 trybów łącznie migających i stałych. Jeżeli chodzi o budowę, to są też tutaj takie wycięcia po bokach, żeby była lepsza widoczność boczna zapewniona, a lampkę mocuje się w standardzie garminowskim, można ją mocować i na kierownicy, i pod kierownicą. Można też tutaj, co jest największą zaletą moim zdaniem tej lampki, wymienić akumulator. Jest to ogniwo 21700 o pojemności 4000 mAh. Jest to taki akumulator, niestety nie jest on typowy, jest trochę dłuższy niż zwykłe ogniwa tego typu, bo już to sprawdzałem, dlatego że tu są 2 bieguny z jednej strony i ciężko takie ogniwo znaleźć. Oczywiście są takie z tymi 2 biegunami z jednej strony dostępne, natomiast one mają różne długości. Ja nie znalazłem jakiegoś zamiennika, ale na stronie producenta można sobie takie ogniwo dokupić i dzięki temu znacznie wydłużyć czas pracy tej lampki, o czym będzie za chwilę. Generalnie otwiera się to tutaj najlepiej za pomocą monety, ale paznokciem i palcem też daje radę, więc nie jest to takie złe. W zestawie poza samą lampką dostajemy też instrukcję oczywiście, ale co fajne, jest też kabel USB taki materiałowy, jest mocowanie na kierownicę też w standardzie garminowskim i jest ono dosyć solidne. To, co jest największym plusem tego tutaj zestawu, to jest taki pokrowiec na lampkę bardzo dobrej jakości, więc gdy będziecie ją gdzieś przewozić, można ją sobie do tego wrzucić i się nie porysuje. W zestawie jest też taki uchwyt na GoPro, który można zamocować sobie właśnie pod nawigacją na przykład i wpinać w tą lampkę bezpośrednio. Ja akurat z tego korzystam, także mamy 2 opcje montażu w zestawie. Jeżeli chodzi o mocowanie, to lampka wpina się z takim wyraźnym kliknięciem. Ma tu jakiś taki minimalny luz i w czasie jazdy też to powiedzmy minimalnie się tam rusza, ale jest całkiem nieźle. No jest też mocowanie, tak jak już Wam wspominałem, można ją założyć na kierownicę, natomiast lampka jest dosyć sporych rozmiarów, więc myślę, że nie każdemu to będzie pasowało. Czytałem też opinię na temat tego uchwytu tutaj dolnego, że komuś to tam pękało na początku produkcji, natomiast ta lampka jest już produkowana od jakiegoś czasu i z tego co wiem zostało to wyeliminowane, więc no mi się tutaj nic z tym nie dzieje. Uważam, że ten system montażu jest całkiem niezły. Jeżeli chodzi o źródło światła, to mamy tutaj diodę o mocy 1500 lumenów, eliptyczny odbłyśnik wewnątrz, co powoduje, że świeci bardzo szeroko i nałożony na to wszystko kolimator, czyli tutaj te takie pionowe wyżłobienia, które powodują, że lampka mniej oślepia. Oczywiście to nie jest aż tak dobre rozwiązanie jak soczewkowa konstrukcja w przypadku Magic Shine'a na przykład. Testy tamtych lampek wyskoczą Wam teraz w górze ekranu. Natomiast i tak jest to już krok w dobrą stronę i
nie jest z tym aż tak źle. Lampka jest też dobrze widoczna z boku dzięki tym wycięciom w obudowie okrągłym. To jak lampka świeci zobaczycie za chwilę w dalszej części filmu na przebitkach nocnych. Natomiast jest tutaj jeden problem, to znaczy ta wystająca szybka jakby, która jest cała podświetlana, powoduje, że gdy założycie sobie lampkę na kierownicy, to ta część oślepia po prostu rowerzystę. Teraz tego może nie widać, to jest bardzo jasno, natomiast w nocy jest to bardzo oślepiające i uważam, że no trochę to słabo rozwiązano. Natomiast rozwiązanie jest jak zwykle bardzo proste, wystarczy tutaj 2-centymetrowy pasek taśmy izolacyjnej czarnej na to nakleić i to oślepianie zniknie. Jeżeli lampkę mocuje się pod kierownicą, pod nawigacją i ta nawigacja jest jakichś większych rozmiarów, no to powinna Wam to zasłonić. Ze statystyk wynika, że większość osób, które ogląda ten kanał, go nie subskrybuje. Dlaczego warto to zrobić? Po pierwsze, w tym roku będzie naprawdę dużo ciekawych treści, które mogą być dla Was inspirujące i nie będą to tylko i wyłącznie lampki. Po drugie, subskrybując pozwalacie mi załatwiać ciekawsze produkty do testów, a po trzecie, każda taka subskrypcja to jest dla mnie sygnał, że warto to dalej robić i daje mi to dużego kopa i bardzo dużą motywację do działania. No dobra, przechodzimy teraz do mięsa, czyli jak to świeci. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to, że lampka świeci bardzo szeroko. Odbywa się to troszkę moim zdaniem kosztem zasięgu, natomiast jeżeli ktoś lubi mieć bardzo dobrze doświetlone pobocze, no to jest to lampka dla niego. Wydaje mi się, że ona świeci nawet szerzej niż te Magic Shine'y, które testowałem. Zasięg przez to jest taki przeciętny, bym powiedział. Lampka trochę też oślepia, ale i tak jest lepiej niż na przykład w przypadku Gachirona Raptora 1800, którego testowałem niedawno i który wyskoczy Wam teraz link do tej lampki, ponieważ tam był zastosowany zwykły, okrągły odbłyśnik, a tutaj mamy taki eliptyczny, co powoduje, że jeszcze mniej tego światła idzie do góry, a więcej na boki. Jest to lampka w pół drogi między lampkami typowymi w teren bez żadnego odcięcia, a lampkami typowo na drogi publiczne, które mają bardzo wyraziste odcięcie, tak jak wspomniane Magic Shine'y, albo generalnie lampki spełniające niemiecką normę STVZO. To jest tutaj coś takiego pomiędzy. Jeżeli chodzi o tryby świecenia, to mamy tutaj tak. Tryb 1500 lumenów, w którym lampka świeci przez 3 godziny. Tryb 750 lumenów, w którym lampka świeci przez 5 godzin. Tryb 350 lumenów, w którym lampka świeci przez 10 godzin. Tryb 150 lumenów, w którym świeci 19 godzin i 75 lumenów, w którym świeci 34 godziny. Jeżeli chodzi o tryby migające, w trybie 1500 lumenów lampka miga przez 6 godzin, w trybie 750 lumenów 12 godzin, 350 lumenów 14 godzin, 150 lumenów 45 godzin i 75 lumenów 106 godzin. To są czasy pracy deklarowane przez producenta. Jak to wypada w praktyce? Już Wam mówię, bo oczywiście to sprawdziłem. Zanim podam Wam sprawdzone przeze mnie czasy pracy, muszę też dodać, że lampka nie umiera zupełnie. To znaczy, gdy się rozładuje, ona się wyłączy, ale można wtedy przestawić ją pokrętłem w słabszy tryb i włączyć ponownie. I w ten sposób mamy jeszcze trochę takiej, powiedzmy, rezerwy. I dlatego podam Wam te czasy, na przykład ile ona jeszcze wytrzymała w tych kolejnych, coraz słabszych trybach, no bo daje to jakieś pojęcie, ile mniej więcej można jeszcze przejechać, gdy już nam wysiądzie teoretycznie. W trybie 1500 lumenów lampka świeciła mi przez 2 godziny i 35 minut. Potem świeciła 34 minuty jeszcze w trybie 150 lumenów i potem jeszcze 8 minut w trybie 75 lumenów, więc można założyć, że tutaj spokojnie jeszcze takie pół godziny rezerwy jest. I producent podawał tutaj 3 godziny, ona świeci 2 godziny 35 plus powiedzmy pół godziny rezerwy, więc można powiedzieć, że ten czas pokrywa się w miarę z tym, co podaje producent. W trybie 50%, czyli 750 lumenów, który jest też taki zupełnie wystarczający moim zdaniem do dłuższej jazdy po ciemku, lampka świeciła 5 godzin i 10 minut. Plus 30 minut rezerwy w trybie 150 lumenów, w którym też od biedy da się jeszcze jakoś jechać. A producent, przypominam, deklarował 5 godzin, więc ten czas pracy w tym trybie na połowę mocy jest dłuższy niż podaje producent, więc uważam, że jest to naprawdę genialny wynik. Jest to chyba najdłużej świecąca lampka
w takim, powiedzmy, jeszcze nadającym się do jazdy trybie z tych wszystkich, które przetestowałem w ostatnim czasie, więc naprawdę tutaj no, jestem pod ogromnym wrażeniem. W trybie migającym 150 lumenów, lampka działa 45 godzin, to jest dokładnie tyle, ile podaje producent. Więc jest to też fajny wynik, bo to oznacza, że można spokojnie z tą lampką jechać sobie na przykład cały dzień w trybie migającym i mamy jeszcze naprawdę sporo energii w akumulatorze na jazdę wieczorem. Więc jest to naprawdę super zrobione, że ona jest tak wydajna. Natomiast jest jedno ale. Subiektywnie ta lampka świeci słabiej niż to wynika z tych danych fabrycznych i z mocy podawanej przez producenta. Tutaj te 750 lumenów to ja bym porównał do, powiedzmy, 450-400 lumenów z tych moich lampek Magic Shine, które mają soczewkę i bardzo wyraźne odcięcie. Z czego to wynika? No, pierwsza możliwość jest taka, że po prostu rzeczywiście ta lampka rozprasza tego światła bardzo dużo na boki i trochę też do góry i ona po prostu ucieka i to są po prostu takie wrażenia i może rzeczywiście ona trzyma te parametry, gdy weźmie się jakieś tutaj urządzenia pomiarowe. No, druga opcja jest niestety taka, że te dane są po prostu zawyżone. Ciężko powiedzieć, ja nie mam jak tego sprawdzić. Niemniej jednak uważam, że na przykład ten tryb 50%, czyli 750 lumenów w zupełności wystarcza do jazdy w nocy i no nawet jeśli to jest subiektywnie mniej niż w przypadku Magic Shine'ów, to uważam, że jest ok. Te moje obserwacje, że lampka z takim wyraźnym odcięciem może pracować z mniejszą mocą, no potwierdzają się też często. Też słyszałem opinię, że po prostu lampki mocniej rozpraszające światło powodują, że mamy wrażenie, że po prostu to światło gdzieś ucieka i włączamy mocniejszy tryb. Tutaj no też się tak dzieje. No ale lampka mając te 1500 lumenów i 750 lumenów w tym trybie takim 5-godzinnym i tak moim zdaniem daje radę. Tu jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć a propos tego wskaźnika naładowania. Są tutaj 4 diody, więc bardzo fajnie, natomiast zauważyłem, że nie działają, nie gasną one w równych odstępach czasu. Czyli to nie jest tak, że lampka się rozładuje o 25% i cyk, na przykład po pół godziny gaśnie jedna lampka. Kolejne pół godziny gaśnie druga. Tak się tutaj nie dzieje, to znaczy pierwsza gaśnie dosyć szybko, druga na przykład gaśnie dopiero chyba po godzinie czy półtorej, oczywiście zależnie od trybu, potem kolejna po pół godziny. Także nie jest to zbyt precyzyjne, jeżeli chodzi stricte o poziom naładowania akumulatora, ale i tak uważam, że lepsze coś takiego, gdzie widzimy te 4 diody i jednak daje nam to jakiś obraz, niż na przykład zaledwie 2 diody czy 3, albo w ogóle brak takiego wskazania, no bo jednak coś nam to mówi i więcej wiemy na temat tego, na ile jeszcze wystarczy nam tej energii w akumulatorze. Jeszcze jedna ciekawostka, ja nie mam żadnego elektrycznego wykształcenia, natomiast słyszałem kiedyś takie pojęcie jak formatowanie baterii i w tym wypadku miało to sens, to znaczy takie rozładowanie pełne i naładowanie do pełna tego akumulatora powoduje, że ta lampka po prostu dłużej działa. Gdy ją włączyłem i pierwszy raz tylko ją doładowałem i zacząłem sprawdzać te czasy pracy, to ona świeciła no niecałe chyba 4 godziny w tym trybie 50%. Natomiast gdy tą baterię sformatowałem, rozładowałem do zera zupełnie i potem naładowałem chyba raz albo 2, to ten czas pracy wzrósł do tych właśnie 5 godzin, więc warto na pewno coś takiego robić. Porównując do Magic Shine'a, nie ma tutaj też niestety świateł długich, nie ma aplikacji i nie ma pilota zdalnego sterowania. Ile to wszystko kosztuje? Ta lampka kosztuje około 600 zł, więc jest droga, nie da się ukryć, nawet bardzo droga. Jest też tańsza wersja, która wygląda prawie identycznie i ma 800 lumenów zamiast 1500 i kosztuje w okolicach 400, chyba 450 zł, natomiast tam można wybrać tą lampkę w kolorze jeszcze białym i pomarańczowym, poza czarnym, co myślę, że do jakiegoś tam stylowego miejskiego roweru może fajnie pasować. No i co istotne, tam jest też mniejszy akumulator. Tu mamy 4000 mAh, tam jest 3200 mAh, więc niestety te czasy pracy będą trochę krótsze.
Ja wiem, że zaraz pojawią się komentarze, że ta lampka jest koszmarnie droga, że ma kiepskie odcięcie. Jest to po części prawda, natomiast uważam, że obok Lumintopa B01 jest to chyba obecnie najlepsza lampka do jazdy na ultra na rynku. Dlaczego? Dlatego, że w trybie tym 750 lumenów działa przez 5 godzin, więc zabierając tylko jedno dodatkowe ogniwo mamy na przykład 9 godzin spokojnej jazdy po ciemku i wystarczy nam też na cały dzień w trybie jakimś tam słabym, migającym. Natomiast w porównaniu do Lumintopa zyskujemy tutaj wyższą jakość wykonania, ładniejszy wygląd, wygodniejsze sterowanie tym pokrętłem, precyzyjny w miarę wskaźnik naładowania akumulatora oraz dwie opcje montażu w zestawie. W przypadku Lumintopa trzeba sobie dokupić jakiś taki opcjonalny uchwyt do mocowania pod nawigacją, drukowany 3D. Oczywiście można to zrobić, natomiast tutaj mamy jakby wszystko już w zestawie. Są też inne opcje radzenia sobie na ultra, można lampkę ładować z powerbanka, ale gdy trafimy na deszczową noc, to jest to bardzo ryzykowne, może dojść do zwarcia i zostaniemy bez żadnego źródła światła. Druga opcja, chyba najbardziej popularna, to redukowanie bardzo duże mocy i jazda w trybie, który ma na przykład 100 czy 200 lumenów. No ja czegoś takiego nie robię, bo uważam, że po pierwsze nie jest to zbyt bezpieczne. Możemy kogoś nie zauważyć, możemy sami wjechać w jakąś dziurę i rozwalić sobie oponę na przykład i będzie wtedy problem. A druga sprawa jest taka, że to po prostu jest męczące dla wzroku. Jechanie w takim półmroku przez całą noc, no ja czegoś takiego bardzo nie lubię. Ale dajcie znać w komentarzach, jak wy sobie radzicie z jeżdżeniem na ultra, z taką całonocną jazdą. Czy macie jeszcze jakieś inne patenty sprawdzone, które wam działają? No jestem ciekaw, dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!